Brownsville, lata 80. XX wieku. To właśnie w tym miejscu wychowuje się chłopiec, który w przyszłości będzie jednym z najlepszych pięściarzy wagi ciężkiej. Riddick Bowe urodził się 10 sierpnia 1967 roku w jednej z dzielnic Nowego Jorku, Brooklynie. Riddick w dzieciństwie wychowywany jest wraz z 12 rodzeństwa przez samotną matkę, Dorothy. Mimo powszechnej przemocy na ulicach Brooklynu, są to beztroskie lata w życiu młodego Riddicka. W tym czasie jednym z jego wielu sąsiadów jest niesamowity Mike Tyson, z którym uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej. Do tej samej szkoły uczęszcza również inna znana osobowość, raper Notorious. W dzieciństwie największym marzeniem Riddicka jest wstąpienie do Armii Stanów Zjednoczonych. The drill instructors have taught and the recruits have learned the basic tools of their trade. Discipline, dedication, physical fitness, proficiency, love of corps and country. Riddick, który dorasta w brutalnym środowisku, w wieku 13 lat postanawia rozpocząć swoje pierwsze treningi bokserskie. Jego pierwszym trenerem zostaje George Washington. Riddick Bowe stopped Alfred Walcott at 24 seconds of the first round of Riddick Bowe in this year's semifinal. He put down Ali Muhammad, and that fight also was stopped. Now, Bowe is ready for more. The referee's not watching Bowe. He wasn't in a neutral corner. Good right by Bowe. It's all over. That's now. it. Should be. That's it. Paul Brennan is finished. I hope he's all right. He took a lot of hits. W niedługim czasie Riddick wygrywa wiele prestiżowych turniejów w boksie amatorskim, przy czym cały czas rozwija swój talent bokserski. Jednak mimo dobrze zapowiadającej się kariery bokserskiej, w życiu prywatnym pięściarza nie dzieje się najlepiej. Chłopiec, który w dalszym ciągu wychowuje się w jednej z najniebezpieczniejszych dzielnic w Stanach Zjednoczonych, jest świadkiem wielu tragicznych sytuacji. Będąc nastolatkiem, Riddick jest zmuszony, aby nie tylko pożegnać się ze swoim bratem Henrym, który umiera na AIDS, lecz również ze starszą siostrą, Brendą, która została zamordowana przez swojego narzeczonego. Riddick w tym czasie związuje się również z dziewczyną o imieniu Judy, a już po kilku miesiącach na świat przychodzi ich pierwsze dziecko, Riddick Jr. Chłopiec, widząc co się dzieje w jego otoczeniu, postanawia całą swoją uwagę skupić na pięściarstwie, aby móc zapewnić rodzinie lepszy byt. W ciągu kilku lat bierze udział w licznych turniejach bokserskich. Pięściarz w wieku 18 lat wygrywa Mistrzostwa Świata Juniorów w wadze półciężkiej, 2 lata później zdobywa brązowy medal podczas Igrzysk Panamerykańskich oraz w międzyczasie 4-krotnie triumfuje w turnieju Golden Gloves stanu Nowy Jork. Dzięki tak prężnie rozwijającej się karierze amatorskiej, nazwisko pięściarza coraz częściej przewija się w kuluarach świata bokserskiego, przez co wielu promotorów bokserskich poszukujących młodych talentów próbuje nawiązać współpracę z zawodnikiem pochodzącym z Brownsville. Po wielu ofertach ze strony promotorów, Riddick ostatecznie podpisuje kontrakt z Rockiem Newmanem. W tym czasie pięściarz jest jednym z najlepszych amatorskich zawodników w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu otrzymuje powołanie do reprezentacji kraju na Igrzyskach Olimpijskich, które odbywać się będą w Korei Południowej. The sacred flame, ignited by the power of nature. Its destination, Seoul.
Lit at the Temple of Hera in Greece on the 23rd of August 1988, the flame arrives in Seoul on September 16th, the eve of the opening ceremony. The chorus that greets it, it's one of great expectations. Podczas igrzysk Bow zostaje srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Seulu. Po powrocie do rodzinnego kraju Riddick ogłasza przejście na zawodowstwo, a jego nowym trenerem zostaje legendarny szkoleniowiec Eddie Futch. Riddick Bowe swoją pierwszą zawodową walkę odbywa 6 marca 1989 roku. Naprzeciw pięściarza staje wówczas Lionel Butler. W drugiej rundzie Riddick posyła swojego przeciwnika na deski, a już chwilę później walka zostaje przerwana. Jest to udany debiut nowojorskiego pięściarza. Riddick w ciągu kilku następnych miesięcy rozwija się jako pięściarz, odprawiając większość swoich rywali przed czasem. W tym czasie bokser przeprowadza się do Fort Washington w stanie Maryland, by być bliżej swojego menadżera, Rocka Newmana. Pięściarz nie tylko dokonał zakupu swojego lokum, lecz również zapewnił kilka posiadłości dla swojego rodzeństwa, matki oraz teściowej. You would think he's the mother sometimes. He's a good father. He cooks. Po 2 latach ringowych bojów, pięściarz posiada imponujący bilans 26 zawodowych walk oraz 0 porażek. Riddick Bowe pod koniec 1991 roku zdobywa kontynentalny pas mistrzowski WBC. Walka ma niecodzienny przebieg, gdyż chwilę po gongu kończącym pierwszą rundę oponent Riddicka, Elijah Telley, wyprowadza kilka kopnięć w stronę Nowojorczyka, przez co wywiązuje się bijatyka, w której uczestniczy Rock Newman. And Elijah Tillery does a 360, a spill out of the ring. Pandemonium in the ring at the end. If you are knocked out of the ring, you have to get back in a certain amount of time, but... Therefore, the winner by disqualification, and still undefeated, and the brand new WBC Continental Heavyweight Champion, Riddick Big Daddy Bowe. Now we may have a riot. The fans very upset and understandably. Kilka miesięcy później dochodzi do walki rewanżowej obu zawodników, lecz i tym razem Riddick kompletnie dominuje swojego przeciwnika, którego ostatecznie stopuje w rundzie 4. Round, the winner by technical knockout from Brooklyn, New York, Riddick Big Daddy Bowe. Riddick, który jest postrzegany jako przyszły mistrz świata, rok 92 rozpoczyna 3 wygranymi przed czasem, dzięki czemu staje się obowiązkowym pretendentem do pasa WBA, który aktualnie dzierży niezwyciężony Evander Holyfield. Riddick Bowe w następnych tygodniach pieczołowicie przygotowuje się do swojej życiowej szansy.
Walka obu zawodników odbywa się 13 listopada 1993 roku w Las Vegas. Or will it be the man with greater experience and ring guile who controls the action? Again, Holyfield scores with the left-right combination. Bo answers with one punch. Podczas walki pięściarze toczą zażarty ból. Now Bo lands the right hand for the first time in the fight. Evander Holyfield. And already Bo begins to hold and hit, and they brawl in the center of the ring. Evander Holyfield showing his warrior's heart, believes he has Bo hurt. W połowie starcia coraz większą przewagę zyskuje pretendent Riddick Bowe. Evander trying to step up inside and stay inside Bo's power. The champion showing his courage, pawing at his left eye to feel the blood and then raging out with a left hook. Bo coming back with right hand. Sees someone being so dirty. So you see Holyfield going down in this round and Bo stuns him with an uppercut. And just like that, the champion struggles to stay on his feet. What a heart by Holyfield. W rundzie 10 Riddick jest bliski skończenia swojego rywala, jednak jakimś cudem Holyfield utrzymuje się na nogach. Bo throwing and throwing, now goes to the body. Holyfield somehow standing up, but staying too close to Bo. Bo should be taking that kind of advice. Look at Holyfield. What a warrior. Reversing the tide of the battle. The champion now has Bo wobbly. And he lands the right hand. Everybody in the Thomas & Mack Center on their feet. It doesn't bother Bo because he knows he was only resting at that point. Bo has got to be cool trying to finish him, though. There's the uppercut again. The mouthpiece is out of Holyfield's mouth. And he's going to go down. And Holyfield gets up very early in the count. He has actually gone to the canvas. It could be all over for Evander Holyfield's heavyweight championship reign. He is not fighting back and seems to have no will to do so. Ladies and gentlemen, we go to the scorecards. Chuck Giampa scores about 115 to 112. Jerry Roth scores at 117 to 110. And Dalby Shirley, 117 to 110 for the winner by unanimous decision and new heavyweight champion of the world, Riddick Big Daddy Bowe! The man hugging Bo in front of him is manager Rock Newman. Told me this morning that he couldn't believe, through all the effort he had put in to get to this point, that Friday the 13th of November had finally arrived. I want you to know something, Bob. I'm not afraid of you, Lennox, and we're going to get it on. I owe you one. Okay. You're not the man I thought you were. You lied on me. I thought we was cool. Yo, bring it on, man. Yeah, I'm going to bring it. I'm going to bring it. You ain't said nothing but a word. Brother Roddick was afraid of you. I'm going to knock you out. You was a chump. You're going to knock nothing out, Bob. I'm going to knock you out. You're going to knock nothing out. You know I'm going to knock you out. You're going to knock nothing out. Why like you know do it then? Do it then. You ain't do shit. I ain't never come off my feet. You're the champion. You had help from the rest. You're the champion. Well, knock me out. Knock me out there, Bob. You ain't nothing to me, baby. Well, watch your mouth, sucker. Hey, look, man, touch it another way, man. You ain't nothing to me. Joining us now at ringside is the brand new heavyweight champion of the world. Let me be among the first to call you champ. And congratulations, Riddick. Thank you. Congratulations to you, Eddie Futch, as well. I have to suspect that you discovered early on in the fight that when he hit you, he didn't hurt you all that much. And then you decided that you could go ahead and be aggressive, and turned out to be much more aggressive than he was. Well, first of all, I want to thank God and give him praise for giving me strength and courage. I told you, Evander, all you experts, you underestimate my stamina, my punching power. You know, Bert Cooper knocked Evander Fell in the ropes. I knocked him down. You can't take nothing away from him. He put up a hell of a fight. And I'm just looking forward to the future. And your vindication is that you win not just with power shots, but with your heart, your will, your stamina, and your boxing ability. I was in the best shape of my life. And again, I'm looking forward to prove to the world, Lennox Lewis, George Foreman, those who probably say, you know, Evander wasn't the man he was. But again, I must say he came in, he has the heart of a lion. I had him in trouble, came fighting back. And I had to dig deep myself. In a way, he was more impressive tonight than he has been in many of his victories, wasn't he? Yes, indeed. But I told you,
I was the better man. Anytime you match a good big man against a little man, usually if the good big man is in shape and willing to go through whatever, he will win. Now, Lennox Lewis is here to watch, and you have a score to settle against Lennox Lewis. That big, ugly bum, Lennox couldn't bust a grape in a fruit fight. Again, I'm looking forward to exposing him. He ain't nothing but a big arm puncher, and Razor Roddick was perhaps afraid of him. But I'm going to show you people how to beat Lennox Lewis. But there are a lot of people who suspect that you might want to fight this big man first, right here. What are your thoughts about him? When my manager can work out, I'll knock Big George out, too. I'm going to start right now. I just want to celebrate with you, man. Okay, you owe me a big old ice cream cone and a hamburger. Hey, George, can I do something I want to do for a long time? All right, let me kiss you, man. Round one begins. All right, well, there's a new era in boxing history. Mike Tyson, man, I wish you luck. Come on home, man. I wish you the best. Thanks for all the information, man. And I mean that. The brand new heavyweight champion, the highly entertaining Riddick Bowe. We're going to see a lot of it. W następnych tygodniach coraz głośniej mówi się o walce Riddicka z oficjalnym pretendentem numer 1 z ramienia WBC, Lennoxem Lewisem. Tea time, Mr. Lewis. Lovely idea. Jolly good shot to the head, sir. Did you enjoy that combination? Oh yes, I'm certain I'll feel it tomorrow. Oh, you flatter me. Obóz Mistrza Świata proponuje podział zysków za walkę z Riddickiem w stosunku 90:10 na korzyść Riddicka Bowe. Frank Maloney kategorycznie odrzuca tę ofertę, po czym proponuje podział w stosunku 75:25. Tym razem to obóz Riddicka Bowe odrzuca ofertę Brytyjczyków. W następnych tygodniach Federacja WBC nawołuje do ustalenia terminu walki, przy czym wyznacza ostateczny termin na 13 grudnia. Po pewnym czasie menadżer Lennoxa Lewisa zgadza się na pierwszą propozycję, jednak Rock Newman twierdzi, iż termin jego oferty minął. 14 grudnia sztab Riddicka Bowe organizuje specjalną konferencję prasową w Wielkiej Brytanii. Podczas konferencji prasowej Riddick Bowe ogłasza, iż nikt nie będzie dyktować mu, gdzie i z kim ma walczyć podczas pierwszej obrony, a następnie wyrzuca pas mistrzowski do kosza na śmieci. Rozgniewane władze Federacji WBC postanawiają odebrać pas mistrzowski Riddickowi, a już następnego dnia ogłaszają, iż nowym mistrzem tejże federacji zostaje brytyjski zawodnik Lennox Lewis. Riddick, który nie zamierza się przejmować utratą pasa mistrzowskiego, do swojego kolejnego pojedynku staje już 3 miesiące po walce z Holyfieldem. This is where he grew up. This is where he dreamed of being. A 9-mile journey that can be light years away when you're one of 13 children just trying to survive the drug-infested section of Brownsville, Brooklyn. I knew that through hard work and perseverance and determination, I would escape the ghetto. There was a day when they all came to the greatest boxing arena in the world to see the likes of Joe Louis, Rocky Marciano, and Muhammad Ali. And there was a day when he won 4 Golden Gloves in that very same ring and dreamed of when they would come to see him. It has always been a childhood dream of mine to return to the Garden, just to fight. Just like that, the champion struggles to stay on his feet. And then one night, he achieved greatness. The young boy from Brownsville had become the heavyweight champion of the world. And the Mecca of boxing was now just a stone's throw away. Returning to the Garden tonight is a dream come true. I have the opportunity to perform in front of my family and friends. Yes, there is nothing like a dream to create the future. And so tonight, in a heavyweight championship fight from Madison Square Garden in New York City, HBO Sports presents The Homecoming as Riddick Bowe defends his WBA and IBF titles against Michael Dokes. That's right. Riddick missing with the big right hand, and down goes Dokes into the ropes. Well, I don't think on his feet. Riddick podczas walki kompletnie zdominował swojego przeciwnika, którego pokonał przed czasem już w pierwszej rundzie. Jest to pierwsza udana obrona pasa mistrzowskiego.
Riddick Bowe tydzień po swojej pierwszej obronie pasów mistrzowskich zdecydował się dokonać niezwykłej rzeczy. Pięściarz, który usłyszał w wiadomościach, że leki, które zostały przygotowane somalijskim sierotom, nie zostaną dostarczone potrzebującym, gdyż fundacja nie posiada odpowiedniej ilości funduszy. Pięściarz postanawia niezwłocznie przekazać brakujące środki fundacji humanitarnej, lecz posiada on jeden warunek. Riddick pragnie wziąć udział w dostarczeniu leków. Po pewnym czasie pięściarz ląduje w Somalii, gdzie bierze czynny udział w akcjach humanitarnych. Przy czym spotyka się również w tym czasie z Nelsonem Mandelą. W drodze powrotnej do rodzinnego kraju, pięściarz zatrzymuje się w Watykanie, a następnie spotyka się z ówczesnym papieżem Janem Pawłem II. Podczas rozmowy z głową Kościoła katolickiego, Riddick otrzymuje błogosławieństwo, a następnie wręcza papieżowi rękawice bokserskie, które pomogły mu zdobyć Mistrzostwo Świata podczas pojedynku z Evanderem Holyfieldem. Rozpoznawalność zawodnika z Brownsville z każdym kolejnym miesiącem coraz bardziej wzrasta. Their victorious rise to superstardom is anything but a dream. But for Newman and Bowe, reality may take some adjustment. Riddick jednak nie poprzestaje na laurach. Pięściarz w maju 93 staje naprzeciw kolejnego zawodnika, Jesse'ego Fergusona, którego nokautuje już pod koniec drugiej rundy. Po kilku miesiącach sztab promotorski Mistrza Świata ogłasza pojedynek, na który czekało większość bokserskich kibiców. Pięściarz w swojej trzeciej obronie pasów mistrzowskich stanąć ma naprzeciw swojego niedawnego rywala, Evandera Holyfielda. My whole thing, and I ain't asking, I'm just gonna take it. If you give me the opportunity that I gave you, and you show up in the ring in November sometime, but we'll still be friends. Always. But you wanna know something? Długo wyczekiwany pojedynek odbywa się 6 listopada 93 na otwartej przestrzeni Caesars Palace w Las Vegas. Podczas trzech pierwszych rund Riddick przeważa nad swoim przeciwnikiem. Well, he's letting him bounce and get relaxed out there. What you got to do is put the pressure on him, make him fight without fighting himself with this jab. Get right to the body, that was good. That uppercut, George. Right. That's the bread and butter punch for Riddick Bowe, is that uppercut. Od czwartej rundy Evander zaczyna przejmować prowadzenie w ringu bokserskim. W rundzie 7 dzieje się coś nieprawdopodobnego. W połowie rundy na linach bokserskich zawisł człowiek lecący na paralotni. Sędzia ringowy wstrzymuje pojedynek, a już po chwili rozwścieczony tłum atakuje niechcianego gościa. Here's what was happening in the ring at the time that the parachutist landed. You'll see, there he is, entering at the left side. And you see people backing away and trying to avoid the capsule and the motorized contraption attached to it. Walka zostaje wznowiona po ponad 20 minutach. Two cuts on Riddick Bowe, one above the left eye and one above the bridge of the nose. Holyfield should just forget trying to slug it out with this guy, hurt him and get it out of the way. Holyfield staying in, becoming a target. Bowe starting to heat up. Laying that good polished right hand that he has. And if he gets it, he can win this thing. Rises to its feet. For the second year in a row, they fought the fight of the year. Chuck Giampa scores the bout, 114. 114, he has it even. Patricia Jarman scores the bout,
115 to 114. Jerry Roth scores it 115 to 113 for the winner by majority decision. And once again, heavyweight champion of the world from Atlanta, Georgia, Evander Holyfield. He won it. Jest to pierwsza porażka w zawodowej karierze Riddicka Bowe. You explained to us the difference between the first fight and the second fight, except the fact that you won the first and lost this. Why did you lose this fight? Well, Larry, I guess the judges saw different. I felt like going into the last round it was close, and I felt like I had to dominate the last round in order to, pull off a decision. And I thought I did that, but the judges saw otherwise. Miller. Were you as prepared for this fight mentally and physically as you were when you were challenging for the title? Well, I think for this fight, I had to do a lot more interviews and things like that. But again, I'm not one to make excuses. The judges say Evander Holyfield won this one, and I congratulate him. And I hope he does well, with the championship, because in due time I'll be back. HBO. Some final notes. Judy Bowe, 3 months pregnant, taken to Valley Hospital in Las Vegas after fainting during the 7th round delay, was released later that night, pregnancy intact, and is now resting comfortably at home in Fort Washington, Maryland. Eddie Futch had heart palpitations during the fight and was taken to the Valley Hospital coronary unit. He was moved to a regular room on Sunday and released from the hospital Monday. He's now resting comfortably and cites the strain of Bowe's training camp for his difficulties. The parachutist, James Miller, now referring to himself as Fan Man, was taken to University Medical Center in Las Vegas and released later that night after having been treated for minor cuts and bruises. He was arrested by Las Vegas Metro Police, charged with dangerous flying, and released Sunday on $200 bail. A court date is set for the end of this month. 2 civil suits are planned against Miller, one by Bernard Brooks, a member of Bowe's camp who was cut when Miller came crashing down. The other suit is being filed by Spencer Promotions, Rock Newman's company, with the charge of disruption of promotion. Spencer Promotions will also ask the Las Vegas prosecutor's office to file a charge of assault against James Miller. Po najdłuższej przerwie w karierze, Riddick powraca na ring zawodowy 13 sierpnia 1994 roku. Naprzeciw pięściarza z Brownsville staje wówczas Buster Mathis Jr. Podczas 4. rundy Buster Mathis upada na jedno kolano, a już po chwili zostaje znokautowany przez Riddicka. Principal Buster Mathis Jr. Therefore, the New Jersey State Athletic Control Board declares this bout a no contest. A no contest. At 2 minutes and 11 seconds of the 4th round. No contest. Po ponad 20 minutach ringowego zamieszania sędzia ringowy ogłasza walkę no contest. W następnych tygodniach sztab promotorski pięściarza ogłasza w mediach, iż właśnie zostają dopięte wszelkie formalności, aby Riddick w następnym roku stoczył pojedynek o Mistrzostwo Świata z ówczesnym czempionem Lennoxem Lewisem. Menadżerowie obu drużyn wyrażają swoją chęć stoczenia pojedynku, który ostatecznie wyłoni lepszego zawodnika. Istnieje jednak jeden bardzo ważny szczegół. Lennox w swojej kolejnej walce musi pokonać obowiązkowego pretendenta do pasa WBA, Olivera McCallę. Podczas walki Lennoxa z Oliverem, brytyjski czempion po raz pierwszy w karierze pada na deski w rundzie drugiej, a już po chwili sędzia przerywa to starcie. Lennox Lewis nie tylko traci mistrzowski pas, lecz również wielomilionowy kontrakt na hitowe starcie z Riddickiem Bowe. W kolejnych miesiącach sfrustrowani promotorzy Riddicka ogłaszają kolejną walkę. Tym razem były mistrz świata stanąć ma przeciwko Laremu Donaldowi. Name this fight is the beast in the beauty, and I'm the beast master.
No, I'm not going to be doing any running. I'm going to be dancing. Dancing and stinging. I can tell you one thing, he's going to be beasted, I know that. Talks too much, that's why I don't like him. Well, you can look at me, I'm loaded with confidence. Yeah, okay. If you really think you're loaded, you wait till after I put my foot in your ass. There's whoever. You trying to say you don't think that would be possible? Is that what you're trying to say? Oh, I know. How you figure that? What? How you figure that? Come on back here. Come on back. Walka odbywa się 3 grudnia 1994 roku. Po 12 rundach sędziowie są jednogłośni. Former heavyweight world champion Big Daddy Bowe. Riddick Bowe, który ma na karku zaledwie 28 lat, w dalszym ciągu uznawany jest za jednego z najlepszych zawodników wagi ciężkiej. Kolejny pojedynek Riddicka zostaje zaplanowany na marzec 1995 roku z Herbie Hyde'em. Riddick w tym czasie znany jest nie tylko ze swoich umiejętności, lecz także w hulaszczego trybu życia. Pięściarz coraz częściej olewa treningi bokserskie, a zamiast tego obiada się fast foodami, przez co przygotowania do walki w dużej mierze skupiają się na odchudzeniu zawodnika, aniżeli na technice potrzebnej do walki bokserskiej. Pięściarz po katorżniczym obozie treningowym staje do walki 11 marca 1995 w Las Vegas. Stawką pojedynku jest Mistrzostwo Świata Federacji WBO. Riddick podczas walki wielokrotnie posyła rywala na deski, przy czym ostatecznie nokautuje oponenta w rundzie 6. W swojej kolejnej walce, która odbywa się już 3 miesiące później, Riddick mierzy się ze swoim rywalem z czasów amatorskich, Jorge Luisem Gonzalezem, którego po ringowej deklasacji nokautuje już w 6. rundzie. Po kilku tygodniach po walce z Gonzalezem, sztab Riddicka Bowe ogłasza w krajowych mediach, iż właśnie został podpisany kontrakt na 3. starcie z Evanderem Holyfieldem. Trylogia ma być dopełnieniem ringowej batalii obu zawodników. Walka odbywa się 4 listopada 1995 roku w Las Vegas. Podczas walki pięściarze toczą wyrównany bój. W rundzie 7 Riddick Bowe po raz pierwszy w karierze zalicza deski. A little bit of separation, but there's a left hand from Holyfield, and now Bowe willing to trade a little more. Good exchange here. Left hand from Holyfield. Remember how he started that 6th round? He scored a knockdown. W rundzie 8 po silnej kontrze po stronie Riddicka, Evander zalicza deski. Barely listening to the commands of Joe Cortez. Chwilę później sędzia przerywa to starcie. The best heavyweight in the world, Riddick, Big Daddy Bowe. Thank you for all boxing fans, fellas. Riddick, what's on your mind at this moment with this man? I want to thank this great champion because without him it wouldn't be possible.
he gave me all the inspiration in the world, and I love you, man. Anybody got a Bud phone? You know, speaking of inspiration, I thought of that 10th round in the first fight when he had you down. Did you think you could survive that knockdown? Did your mind flash back to what had happened in the first fight? Oh no, I keep telling you guys, when I'm faced with adversity, whatever the word is, I always become better because of it. And once I got up, I said, I got to get this guy, you know. Just in my mind, like he says, that, you know, he can get me. I was always figuring I can get him, but man, I tell you, I love you, man. I love you, man. And how has this trilogy been for you? Will this be something that's with you for the rest of your life? Oh, no question. I mean, one last thing. Are you going to fight Lennox Lewis next at last? I mean, right now I ain't fighting nobody. I'm going home. I'm going to go see my kids. I've been missing them. And I just want to go home now. I want to say hi to all my people in Georgia. And the man has been great. And I wish Evander Holyfield all the luck in the world. Thank you very, very much, Riddick Bowe. Now back to you. W kolejnych miesiącach sztab menadżerski powraca do rozmów w sprawie hitowego starcia z Lennoxem Lewisem. Tym razem obie strony są gotowe, aby pięściarze stoczyli pojedynek. Rock Newman jednak upiera się, że przed pojedynkiem z Lewisem Riddick powinien stoczyć walkę na przetarcie z mniej wymagającym przeciwnikiem. Po dłuższym czasie wybór pada na niepokonanego zawodnika Andrzeja Gołotę. Poor family who grew up in the streets of Warsaw, Poland. This 28-year-old icon in waiting followed a path into boxing not uncommon for fighters all around the world. I started boxing at the age of 12, and even though I played many sports, boxing was the sport I liked the most. All of my family was against this and felt that I should not play such a brutal sport. But now they are proud of the successes I have achieved. Those achievements included an unprecedented 7 Polish national championships, European championship honors, and the bronze medal in the 1988 Seoul, Korea Summer Olympic Games. Andrew Golota flourished in the socialist system with an overall amateur record of 111 wins and only 10 losses. The socialist system offered training on a world-class level because they wanted to catch up with the Western countries. The athletes had it good in Poland and had a better opportunity to get life's necessities such as apartments and cars. That helped us to achieve success on the international arena. Now that the dark curtain of socialism has been lifted, they say all the flowers of Poland are again freshly in bloom. Andrew Golota is tending his own garden here in America, hoping to join the likes of Chopin and Wałęsa. I'm not so famous like them, but after this fight, maybe I will be. Walka odbywa się 11 lipca 1996 roku. Na trybunach zasiadło kilka tysięcy kibiców. Część z nich była polskiego pochodzenia, natomiast większość kibicowała Nowojorczykowi. Well, he's never been down in his professional career. He was stopped only once in his amateur career, and that was on a cut. Golota, he needs to rough it up, get dirty, and make it a free-for-all. That's the only way it can become a free-for-all. If Bo keeps his left jab working, it's no contest. But if he gets out there slugging and roughing it up, Golota can win this fight and win it big. Bo lands a hard left hand inside. Podczas walki osłabiony Riddick nie był w stanie w jakikolwiek sposób zagrozić polskiemu zawodnikowi. Podczas każdej kolejnej rundy ciosy Andrzeja Gołoty dochodziły celu, niosąc spustoszenie na twarzy Amerykanina. W kolejnych rundach Gołota w ferworze walki kilkakrotnie atakuje Riddicka poniżej pasa, za co zostają odjęte punkty oraz widmo dyskwalifikacji. This was a bad low blow foul. You got 5 minutes. And it's bad because he's virtually won the round with 19 seconds left in the round. It's up against the ropes. Golota rocks him again with a right hand. And a left. And another left up top. And the crowd is oohing and eyeing at the work that's being done on Riddick Bowe by Andrew Golota. Back to the body. He's done too little of that in this round. Golota starting to fall in love with his ability to hammer Bowe on top, and now another low blow. And let's see if Wayne Kelly takes another point. And he does. That's the second point.
deducted from the scorecards against Galata. Is that clear? Don't do it again. W rundzie 7 Gołota ponownie uderza Riddicka poniżej pasa, za co zostaje zdyskwalifikowany. Chwilę później na ringu wybucha prawdziwa wojna. Na środku ringu wybuchają zamieszki, które po chwili przenoszą się na trybuny kibiców. And it appears to us that Lou is moving his head. Yes, in fact, he's lifting his head up off the gurney, so he's obviously conscious. That's a very good sign. And they've gotten him into the tunnel area. There's a melee of people surrounding Riddick, and now he's into the tunnel area and out of harm's way. Where's Galata? Does anybody know where Galata is? Thank you, George, for your forceful and honorable presence tonight. W tym czasie na trybunach starli się polscy kibice z fanami Riddicka Bowe. It's flaring up again now behind us. Another riot. Guys jumping over chairs and fights are breaking out at ringside with no police in sight. Some 15 minutes after Galata was attacked, Safer's security force finally arrived. Order was restored some 23 minutes after the fight ended. This morning, the New York police summoned Bowe's manager to this precinct headquarters a block from the Garden. He was ordered to review the videotapes and identify anybody from Bowe's camp involved in the fighting. And now the number of arrests are up to 10. The police are reviewing the videotapes with boxing officials and will make further arrests based on an analysis of the videotapes. In all, 22 people were injured and 14 arrests were made, including Jason Harris, a member of the Bowe security staff. Harris, it turned out, had a record of violence, including the Fan Man incident, when his weapon of choice had been a walkie-talkie. He was given a 5-year suspended sentence. Po walce na ustach każdego kibica bokserskiego przewijają się tylko 2 nazwiska: Riddick Bowe oraz Andrzej Gołota. Po pewnym czasie kibice bokserscy domagają się drugiego starcia obu zawodników. Pierwsza walka, która odbiła się szerokim echem w świecie sportów walki, rozreklamowała potencjalne rewanżowe starcie na niesłychaną dotąd skalę. Walka zostaje zakontraktowana na 14 grudnia 1996 roku. Tym razem Riddick przygotował świetną formę, którą zaprezentował na ważeniu w dniu poprzedzającym hitowe starcie. And the significance of the entry music for Bowe, quite obvious. His manager, Rock Newman, saying this past week, I can't understand why anybody would want to root for a Polish-born fighter against an American. The crowd on his side, and why not? Not to mention that we're in New Jersey. And I've always wondered what a phalanx of police was, but in the arena already tonight, even before the action begins. Andrew Galata was 28-0 when he took the ring against Riddick Bowe in Madison Square Garden in July. So the only loss of his career came in his most stirring performance. Themselves with honor tonight. And you saw the police uniforms at ringside, so woefully absent on the night of July 11. So this could be the beginning of the old stuff. Podczas walki oponent Riddicka ponownie narzuca prezy na swojego rywala, przez co już w połowie drugiej rundy pięściarz pada na deski ringu.
W kolejnych minutach Riddick pod naporem rywala słania się na nogach, lecz ponownie Andrzej ucieka się do nieczystych ciosów. Tym razem pod koniec rundy drugiej Andrzej Gołota uderza Riddicka z główki, za co zostają mu odjęte punkty. He can get Riddick Bowe right back in that same condition. Galata landed a low blow in there, and if he does that a few times, that could get him thinking some negative thoughts. All right, Galata. Kolejne rundy to totalna wojna na wyniszczenie. Unbelievable his attitude now. He was almost gone on this evening, but now he's back in it big time. And Galata stumbles. Galata's never been knocked down, but he will be in a few seconds if this keeps up. Na początku rundy czwartej Andrzej Gołota pierwszy raz w karierze zalicza deski. That's good, but he's never had a fight of this magnitude before. That's bad, and this is only Galata is low blows by Galata. Eddie Cotton will pull him away. Excuse me, George. That's your first warning. You're right. It's time to warn him now. He let it all alone for a few rounds. Now the referee gives an honest-to-goodness warning. And Galata rests on Cotton and got himself some rest. And Bowe tried to end the fight with one sweeping right hand, and Galata ducked it. He can't stop himself. You got up to 5 minutes. Take your time. Walk it off. Take your time. Take your time. Take your time. A fighter who simply cannot stop himself from throwing low blows. Folks, this has nothing to do with anything except who can hit who harder. And as much as Galata won the tactical battle in the first fight, I think the tactical battle is shifting Bowe's direction here. Incorrectly, these are some of the things that happen to you. You can be in control. The next thing you know, you're out of control. Hard shots by Galata. Bowe is wasted again. That's a knockdown. That's another knockdown. W rundzie piątej tym razem to Riddick ponownie ląduje na desce. Cotton gets Galata to the neutral corner. And Galata starts to the body and takes his time wisely. That would have done it. Right hand lands for Galata. No room for Bowe to fall down. Ropes are holding him up. Galata rubs Bowe in the face with his gloves. He's flirting with being disqualified, and he doesn't have to do it like that. And again, Bowe survives. And I gave another three-point round, this time to Galata. Put your leg up. Put your leg up. Put your leg up. Okay. Front of the menacing Galata. And now Eddie Cotton's going to warn Galata for rabbit punching. Right hand and then a left too as Galata backed away. But basically this is target practice for Galata, who snaps Bowe's head back again with the right hand. Hard right hand by Bowe, and Galata takes it and answers with a combo. Bloody, sweaty, hurt. What else is there, George? Boy, this is the pain. Semi-conscious. Low blows, and down goes Bowe again. 10 sekund przed końcem 9. rundy Riddick Bowe otrzymuje kombinację 3 piekielnie mocnych ciosów poniżej pasa, po czym upada na deskę. Andrzej Gołota zostaje zdyskwalifikowany. He's disqualified Galata again. That's right to do this time. That's right. No, he's deducting points.
He didn't stop the fight. He's deducting points. All right, thank you, guys. Riddick, this was almost a replay of what happened 5 months ago. You seem exhausted and beaten. How did you hold up against that barrage? Well, I wouldn't say I was beaten. I was a bit winded, but like always, I always thought I can giggle out. I mean, you gotta look at it like this in this aspect. Galata is somewhat, you know, fresh. He hasn't had as many fights, so therefore he don't get his time. But as soon as fatigue set in a little bit, that's when he started hitting me low. After the first fight, your mother said, if that's all you can do, you ought to stop fighting again. Well, actually, I think I did a little better this time. You think you did better this time? Right. And you want to keep on fighting? I mean, if I can get a title shot, then sure. But if not, then, I mean, I'm going to try to get into what happens. And if it don't work out, you know, according to plan, then I guess I'll give it up. Because I ain't no dummy, and I ain't going to allow these guys to keep hitting me. So you feel that this was such a tough fight that you have to start thinking about this, about going out of boxing soon? Yes, this is true, definitely. Thank you very much, Riddick. But I ain't finished yet, man. I ain't finished talking. What else you want to talk about? No, I think Galata gave a good count of himself until he let me know, and you know, I'll be back, and I'm not finished yet. Don't count me out. Let's see what happens the next time. All right, thank you very much, Riddick. Jim? W mediach coraz częściej mówi się o prawdopodobnym przejściu Riddicka na sportową emeryturę, jednak pięściarz wstrzymuje się od oficjalnego zakończenia kariery. 1 month after the second Galata fiasco, Bo made a strange decision. Well, I'm not retiring, and I'm not going to announce my next fight until after I do something else. And that something else is join the United States Marine Corps. Bo's first day of Marine Corps training was February 18th, 1997. He would be a civilian again just 3 days later. I didn't expect drill instructors to give me such a hard time. Pod koniec kwietnia 1997 roku Riddick Bowe oficjalnie ogłasza swoje przejście na sportową emeryturę. Pięściarz utwierdza wszystkich w przekonaniu, że ma zapewnioną przyszłość finansową dla swojej rodziny, gdyż podczas kariery bokserskiej udało mu się odłożyć $15 milionów, zakupić parę nieruchomości oraz kilkanaście luksusowych aut. W kolejnych miesiącach ze zdrowiem psychicznym pięściarza nie dzieje się najlepiej. Riddick, który po 2 brutalnych walkach z gołotą podupadł na zdrowiu, przebywa większość czasu z rodziną, jednak nie jest tak kolorowo, jak sobie to wyobrażał. Pięściarz często kłóci się ze swoją małżonką, oskarżając ją o liczne romanse, jednak kobieta utwierdza go w przekonaniu, iż jest to tylko wymysł jego wyobraźni. Po pewnym czasie Judy Bowe, nie mogąc znieść kolejnych kłótni z Riddickiem, pod niewiedzą męża pakuje dobytek życia, a następnie wraz z dziećmi wyprowadza się do innego miasta. Po kilku miesiącach separacji, zgorzkniały pięściarz, który nie może znieść rozłąki z rodziną, pod wpływem emocji postanawia dokonać nieprzemyślanego czynu. 25 lutego 1998 roku Riddick odwiedza swoją rodzinę wraz z gazem pieprzowym, taśmą klejącą oraz nożem. Pięściarz nakazuje rodzinie wsiąść do zaparkowanego samochodu, po czym wyrusza w podróż, jak sam twierdzi, do rodzinnego domu. Po pewnym czasie zrozpaczonej małżonce udaje się namówić Riddicka do postoju w pobliskiej restauracji, w której powiadamia odpowiednie służby o zaistniałej sytuacji. Po przybyciu na miejsce kordonów policji, Riddick Bowe zostaje aresztowany pod zarzutem uprowadzenia własnej rodziny. Po pewnym czasie odbywa się proces sądowy, podczas którego zespół prawny pięściarza wskazuje, iż Riddick nie miał zamiaru wyrządzić szkody swoim bliskim, a jedynie pragnął, aby jego rodzina wróciła do rodzinnego domu. Adwokaci w obronie swojego klienta powołują się również na uszkodzenia mózgu, których pięściarz doznał podczas swoich kilku ostatnich walk. Najczęściej przywoływanymi walkami są pojedynki z Andrzejem Gołotą. Batalie sądowe trwają kilkanaście miesięcy, przy czym w tym czasie Riddick rozwodzi się ze swoją małżonką Judy. Pięściarz, który pozostał sam, z każdym kolejnym dniem popada w coraz głębszą depresję. Riddick w tym czasie udaje się na leczenie psychiatryczne, dzięki któremu powoli zaczyna wychodzić na prostą. W tym samym czasie pięściarz poznaje kobietę o imieniu Terry.
Po pewnym czasie miłość między Riddickiem i Terry kwitnie, a już po kilku miesiącach pięściarz bierze ślub z nową wybranką serca. 17 stycznia 2003 roku Riddick ostatecznie zostaje skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności za porwanie własnej rodziny, które miało miejsce 5 lat wcześniej. Riddick Bowe opuszcza zakład karny w kwietniu 2004 roku, a już kilka miesięcy później ogłasza swój powrót do sportu. Wiele osób odradza Riddickowi ponowne pojedynki bokserskie, w tym również były menadżer Rock Newman, który obawia się o jego zdrowie. Riddick Bowe w niedługim czasie toczy 2 walki bokserskie. W pierwszej nokautuje w drugiej rundzie Marcusa Road, natomiast podczas drugiego starcia niejednogłośnie wygrywa na punkty. W połowie 2005 roku Riddick, który boryka się z coraz większymi problemami finansowymi, ogłasza bankructwo, a zarazem oskarża swojego byłego menadżera Rocka Newmana o kradzież $15 milionów z konta pięściarza. Rock Newman nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Pięściarz w kolejnych tygodniach wyrabia licencję kierowcy samochodów ciężarowych, a następnie zatrudnia się w miejscowej firmie kurierskiej. W wolnym czasie dorabia również sprzedając autografy na rękawicach bokserskich za skromne $20. Riddick po 3 latach odbywa swoją trzecią, a zarazem ostatnią walkę bokserską, podczas której pokonuje na punkty niemieckiego zawodnika. W 2013 roku pięściarz bierze udział w pojedynku na zasadach boksu tajskiego. Wielu kibiców bokserskich twierdzi, że ze względu na złą kondycję Riddicka ten pojedynek nigdy nie powinien mieć prawa miejsca.นับเลยนะครับโอ้โหยักษ์ใหญ่ยักษ์ล้มครับโอ้ยซ้ายมีปัญหาครับโอเว่นเองก็ไม่กล้าจะผีผามโอ้ยเอาอีกแล้วครับถอนรากถอนโคนครับอย่างนี้โอ้นับอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าจะไหวไหมริดดิโกพยายามจะหันไปมองที่มุมนะครับพุทธพาน้อยวรวุฒินับอีกครับลุกไหวไหม Po tym pojedynku Riddick ostatecznie kończy karierę w sportach walki. Podczas pewnej gali bokserskiej Riddick postanawia zakopać topór wojenny ze swoim odwiecznym rywalem, Lennoxem Lewisem. Pięściarze oficjalnie zostali pogodzeni po prawie 34 latach potyczek słownych. Riddick Bowe aktualnie wiedzie spokojne życie wraz ze swoją małżonką Terry w rodzinnym domu, przy czym utrzymuje ciepłe stosunki ze swoimi dziećmi oraz poprzednią małżonką Judy.